Cześć! Kilka tygodni temu pokazywałem Wam króciutkie, dosłownie kilkudziesięciosekundowe nagranie, na którym widać ten stary polski odkurzacz Gamma 2 z 1963 roku, przerobiony na lampkę nocną. Dzisiaj chciałbym do tego odkurzacza wrócić i pokazać Wam dwie rzeczy. Po pierwsze, chciałbym pokazać dłuższą wersję nagrania sprzed kilku tygodni, w którym po raz pierwszy rozmontowywałem ten odkurzacz. On był wtedy w dość kiepskim stanie, wyczyściłem go i zdecydowałem, że na razie zamienię go w lampkę nocną. A po drugie, chciałbym dzisiaj w drugiej części tego filmu zająć się samym silnikiem, spróbować go jednak uruchomić i ponownie zamontować w odkurzaczu. Czyli najpierw zmieniam zepsuty odkurzacz na lampkę, a potem postaram się zmienić lampkę z powrotem na sprawny odkurzacz. Widać, że wszystkie te elementy były bardzo dawno nieużywane. O tym jeszcze nie wspomniałem. To jest odkurzacz typu A6B z roku 1963. Wyprodukowany oczywiście przez Rzeszowską Fabrykę Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie. Tutaj gumowa uszczelka jest kompletnie sparciała i mam wrażenie, że częściowo stopiona. Odkręcę także rączkę. Jedna nakrętka. Druga nakrętka. To samo z tej strony. Przy okazji bardzo ładnie tutaj widać działanie przełącznika w rączce. Odłączę na razie silnik. Szczotka teoretycznie powinna funkcjonować. Ta jest w dużo gorszym stanie, koniecznie trzeba będzie ją wymienić. Odłączę zaraz wszystkie kabelki, żeby mieć łatwiejszy dostęp do korpusu. Zawsze warto sobie albo sfotografować, albo narysować schemat, żeby potem nie kombinować. Tutaj na rogu i tutaj na rogu przewody idące do włącznika w rączce. Tutaj na środku zielony przewód z kabla zasilającego i tutaj na rogu też przewód z kabla zasilającego. I tutaj w tych miejscach mocowanie przewodów idących do silnika. Raz, dwa. Pooglądałem sobie tutaj dokładniej elementy tej Gammy 2 i mam wrażenie, że ten dekiel od strony silnika jest jakby, nie wiem, zwęglony, spalony w środku. Tutaj powinna być gumowa uszczelka, która wcale nie sparciała, tylko ona jest w jakiś sposób skrystalizowana, stopiona. Tak samo
na klamrze trzymającej silnik w obudowie tutaj powinny być takie dwie grube gumowe poduszki. One też nie są sparciałe. Mam wrażenie, że one się po prostu stopiły. One się zmieniły w jakąś taką smołę. Sam silnik, próbowałem go ruszyć, podłączałem go do prostownika. Niestety teoretycznie jest przejście, ale on nie rusza. Natomiast sam silnik, tak patrząc z zewnątrz, nie wygląda na jakiś spalony, nadpalony. Przeczyściłem te bakelitowe części, one są zupełnie w porządku, wytrzepałem worek, przeczyściłem też rączkę z włącznikiem. Pomyślałem sobie, że dopóki Gamma 2 będzie czekała na nowy silnik, wykorzystam ją w zupełnie innej roli. Przygotowałem sobie taką metalową rozpórkę. Myślę, że jak założę ją tutaj i dokręcę, to powinno się całkiem solidnie trzymać. OK. Dobrze, włącznik tutaj, kable od włącznika wchodzą tutaj do środka. Tak wystarczy. Tutaj wpasowane, tutaj wpasowane. Możemy przykręcać śrubki. Kluczyk szóstka. Ok, nie za mocno, żeby nie popękał bakelit, ale żeby się trzymało. To samo z drugiej strony. Tutaj ten rant odkurzacza został potraktowany odrdzewiaczem, żeby dalej nie korodował, także na razie jest zabezpieczony, tak samo tutaj. Dobrze, teraz pozostało przy pomocy oryginalnej kostki z tego odkurzacza podłączyć gniazdko żarówki. Tutaj damy do żarówki. Ok, wszystko jest podłączone. Wkręcimy taką fajną żarówkę z PRL-u. I myślę, że można zrobić próbę. Uwaga. Gamma 2 działa, chociaż już nie odkurza. Generalnie nie jestem jakimś pasjonatem takich przeróbek sprzętu na coś innego, typu właśnie odkurzacz na lampkę, ale pamiętajcie, ja tego odkurzacza nie zepsułem, do niego w każdej chwili będzie można podłączyć nowy silnik, a tymczasem będzie stał na szafce i cieszył oko jako lampka. Myślę, że to jest całkiem fajne rozwiązanie. Pora na stopkę. W ten sposób. Stopka teraz bardzo się przyda, kiedy odkurzacz służy w charakterze lampki. Będzie sobie tak czekał i świecił, a ja w tym czasie zajmę się przeglądem tego silnika. Jeżeli nie uda mi się go uruchomić, to na pewno silnik zostanie razem z tym odkurzaczem jako eksponat.
To było nagranie sprzed kilku tygodni. Od tamtej pory odkurzacz Gamma 2 bardzo fajnie działał jako lampka, ale dzisiaj chciałbym, tak jak powiedziałem na początku, wrócić do silnika. Chciałbym go wyczyścić, zmienić szczotki i spróbować ponownie zamontować go w odkurzaczu, a przy okazji opowiem Wam trochę o historii zakładów, które ten silnik wyprodukowały. Ten silniczek typu BKR 70/30 pochodzi z zakładów w Brzegu pod Opolem. Sprawdziłem to bardzo łatwo po tym symbolu M6 na tabliczce znamionowej. Bardzo łatwo to zresztą sprawdzić. W informatorze zaopatrzeniowca z lat 60., w tym przypadku z 1968 roku, są wymienione zakłady produkujące urządzenia elektryczne, ich symbole i pod symbolem M6 znajdujemy opolskie zakłady silników elektrycznych w Brzegu koło Opola, ulica Trzech Kotwic 6, telefon 802. Historia zakładów w Brzegu sięga czasów znacznie wcześniejszych. W latach 70. XIX wieku znajdujący się wtedy w Niemczech Brzeg, wtedy Brieg, był ważnym miejscem produkcji fortepianów. Po wojnie byłą niemiecką fabrykę przejęło państwo polskie, a decyzją władz państwowych z lipca 1949 roku na jej terenie utworzono Zakład Regeneracji Silników Elektrycznych w Brzegu. Krótko później, w 1951 roku, zmienił on nazwę na Opolskie Zakłady Silników Elektrycznych, które formalnie od 1955 roku były podporządkowane tzw. Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych w Warszawie. To jest właśnie czas, w którym powstał także widoczny tutaj silnik z roku 1963. Podczas przeglądu innego odkurzacza Alfa K2 z 1967 roku pokazywałem także inny silnik z tych samych zakładów. Silnik typu Kaso 87/30 to był odpowiednik silnika SK5B produkowanego w fabryce Wodomierzy we Wrocławiu. Krótko później, w 1968 roku, opolskie zakłady silników elektrycznych ponownie zmieniły nazwę na Fabryka Silników Elektrycznych Bessel. W zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej znaleźć można sporo fotografii zakładów z lat 70. Tutaj zamieszczę kilka zdjęć, ale całą kolekcję możecie zobaczyć za pośrednictwem linku, który dodam do opisu tego filmu. Natomiast oryginalne dokumenty związane właśnie z historią opolskich zakładów dostępne są dla zainteresowanych w Archiwum Państwowym w Opolu, a ich spis znaleźć można na stronie szukajwarchiwach.gov.pl. Tutaj także w opisie tego nagrania zamieszczę link do tego zespołu archiwalnego. Jest tam przede wszystkim bardzo ciekawie opisana szczegółowa historia zakładów, z której też tutaj częściowo korzystam. Tyle chyba wystarczy o historii związanej z tym niepozornym silniczkiem. Teraz zajmijmy się jego demontażem i czyszczeniem. Silnik wygląda teraz i tak lepiej niż w chwili, kiedy wyjmowałem go z odkurzacza. Trochę podejrzewam, że to stopienie elementów gumowych mogło być spowodowane przez silne iskrzenie, które z kolei wywołała tutaj niemal kompletnie starta szczotka, którą wyciągnąłem z tego silnika. Na pewno będę chciał ten silnik dzisiaj wyczyścić. Zamówiłem też do niego pasujące szczotki na wymianę. Potem zrobimy próbę, czy te zabiegi pomogły i czy silnik da się uruchomić. Na koniec bardzo chciałbym go zamontować z powrotem w odkurzaczu. To jest 10. Teraz uwaga na kolejność. Podkładka pod spodem w ten sposób.
Teraz odkręcam dwie śruby trzymające całą obudowę. Wezmę teraz silnik do drugiego warsztatu, tam gdzie mam szlifierkę. Chciałbym wyczyścić tę pokrywę łożyska, zwłaszcza tutaj te resztki stopionej gumy. Wyczyściłem silnik. To, jak on wygląda z zewnątrz, nie ma szczególnego znaczenia dla jego działania, no ale nie chciałem, żeby był taki oklejony brudem. Udało mi się dość dobrze wyczyścić też tą pokrywę silnika, pokrywę łożyska. Przede wszystkim poświęciłem trochę czasu na wyczyszczenie taką bardzo delikatną wełną stalową tego komutatora, ponieważ on był bardzo brudny i mam nawet wrażenie, że oklejony jakimiś resztkami właśnie takiej, nie wiem, starej gumy z tej pokrywy. Być może to się wszystko tutaj gdzieś od iskrzącej się szczotki zaczęło palić, węglić, żarzyć i po prostu fragmenty sadzy z tej gumy osiadły też na komutatorze. Być może to też no nie wpłynęło na pewno dobrze na działanie tego silnika. Nasmaruję troszkę jeszcze to łożysko przy okazji, skręcę górną pokrywę silnika i spróbuję, zmienię szczotki oczywiście i spróbuję ten silnik uruchomić. Troszeczkę smaru. Teraz tak, tutaj pójdzie mocowanie kondensatora, w to kondensator i na górę pokrywa. To wszystko teraz przykręcamy. Jedna śrubka i druga śrubka. Tutaj z tym kabelkiem. Teraz wymiana szczotek. Zamiast tych bardzo już zużytych szczotek, które były w tym silniku, zamówiłem takie, myślę, że identyczne. To się nazywa szczotki do maszyny do szycia. One mają wymiar 5 mm na 6 mm na chyba 1,5 cm. Zobaczymy zaraz, jak pasują. Tutaj z jednej jeszcze nawet całkiem sporo zostało, druga była kompletnie starta, ale wymienię oczywiście obydwie. Druga szczotka. Sprawdźmy teraz multimetrem działanie tych szczotek. Tutaj będzie widać. Szczotki przewodzą prąd. Możemy jeszcze sprawdzić działanie tego silnika w jeden sposób. Mianowicie sprawdzić, czy będzie działał jako prądnica. Podłączę go tutaj krokodylkami. Ustawię sobie miernik napięcia i zobaczmy. Tak, silnik produkuje napięcie, działa jako prądnica, czyli teoretycznie powinien też działać w drugą stronę jako silnik elektryczny. Mogę teraz poskładać poszczególne elementy silnika. Najpierw ta duża bakelitowa obudowa. Którą przykręcam dwiema śrubami. Dobrze, trzyma się mocno. Teraz podkładka. Kolejna podkładka. Tulejka. Teraz ta część turbiny. Podkładka. Ta część turbiny. Jeszcze jedna podkładka.
I na koniec nakrętka. Pokrywę turbiny wyczyściłem przy pomocy drobnej wełny stalowej. Mogę ją teraz z powrotem założyć. Ponieważ na silniku nie ma tutaj teraz tych oryginalnych gumowych podkładek, które amortyzowały go w obudowie, ja sobie pomyślałem, że obwiążę go zamiast tego troszkę taśmą izolacyjną i wytnę takie podkładki z termokurczki, które tutaj następnie dopasuję. Zawsze będzie to troszkę jakaś amortyzacja. Będzie to też zapobiegało obracaniu się silnika podczas pracy w obudowie odkurzacza. I myślę, że wyszło to całkiem fajnie. Teraz możemy przystąpić do montażu silnika w odkurzaczu. Najpierw uszczelka, która jednocześnie amortyzuje ten silnik z przodu. Teraz włożymy silnik. Teraz podłączymy silnik do izolatora, ale zrobimy to w ten sposób, żeby jednocześnie podłączyć styki suszarki do włosów. Także przy uruchomieniu odkurzacza będzie aktywowane także gniazdko elektryczne, pod które można podłączyć suszarkę do włosów. Szkoda, żeby to nie działało, skoro są już tutaj zachowane oryginalne styki, warto to zrobić. Przy okazji wyczyściłem też tę bardzo zniszczoną wcześniej obudowę tylnej części. Styki gniazdka suszarki do włosów powinny być wyprowadzone tutaj przez ten otworek w ten sposób. Tutaj powinna być jeszcze taka okrągła gumowa uszczelka. No niestety nie mam jej, ona uległa zniszczeniu. Teraz podłączymy do izolatora kable silnika i jednocześnie kable suszarki. Jeden kabel suszarki i jeden kabel silnika. Przykręcamy. Drugi kabel suszarki i drugi kabel silnika. Podłączenia są już gotowe, może pokażę to. W tym miejscu wchodzi jeden przewód z kabla zasilającego, łączy się z jednym przewodem idącym do silnika i z jednym przewodem idącym do gniazdka suszarki do włosów. W tym miejscu wchodzi drugi przewód z kabla zasilającego i złączy się z przewodem idącym do włącznika. Tutaj wychodzi drugi przewód z włącznika, łączy się z drugim przewodem idącym do silnika i z drugim przewodem idącym do gniazdka suszarki. Możemy teraz zamknąć pokrywę odkurzacza. Tutaj wszystko jest dobrze spasowane. Możemy przykręcić obudowę silnika. Odkurzacz Gamma 2 jest ponownie zmontowany. Teraz pora na sprawdzenie jego działania. No nie chodzi już tak, jak powinien chodzić, kiedy ten odkurzacz był prosto z fabryki.
Ta siła ciągu, powiedzmy, też jest taka raczej umowna, ale coś tam ciągnie i coś tam dmucha. Cieszę się, że udało się ten odkurzacz przerobić znowu z lampki na działające urządzenie. Pamiętajmy, to jest zabytek, on będzie się znajdował w kolekcji, nie będzie codziennie pracował. Sprawdźmy, czy udało się dobrze podłączyć gniazdko suszarki do włosów. Mam tutaj także suszarkę, którą pokazywałem w jednym z poprzednich nagrań. Ona ma tutaj końcówkę dostosowaną do wylotu powietrza w odkurzaczach Alpha K2. Tutaj ona nie będzie pasowała. Powinna tutaj być taka nieduża końcówka w kształcie rurki wsuwana na wylot powietrza i w suszarkę, ale bez tej końcówki ta suszarka też będziemy mogli ją sprawdzić, ale najpierw sprawdźmy, czy to gniazdko w ogóle działa. Tak, będzie chyba widać. Teraz nie powinno być w gniazdku suszarki napięcia, natomiast powinno się pojawić po włączeniu silnika. Tak, to znaczy, że wszystko podłączyliśmy w porządku. Możemy na chwilę podłączyć suszarkę. Ona rzeczywiście zaczyna od razu całkiem porządnie grzać. Naprawdę tutaj leci ciepłe powietrze, jest też ten charakterystyczny zapach. I to chyba wszystko na dzisiaj o tej Gammie 2, która wizualnie wygląda całkiem fajnie. Mogłaby działać lepiej. Oczywiście zawsze można by wymienić w niej silnik na lepiej funkcjonujący, ale i tak bardzo się cieszę, że ten odkurzacz udało się do takiego stanu doprowadzić. Może spokojnie, z czystym sumieniem stanąć na półce w kolekcji starych odkurzaczy. Jeżeli chodzi o kolejne odcinki, to w odpowiedziach na komentarze pod poprzednimi filmami obiecałem, że zajmę się na pewno odkurzaczem Zelmer 3 i zrobię to jeszcze może nie w tym tygodniu, nie w następnym, ale to będzie niebawem zrobione. A tak sobie myślę, że w najbliższej kolejności być może znowu wrócę do Gammy 2, ale nie z fabryki w Rzeszowie, tylko z zakładów Faryl w Kętrzynie i chciałbym rozkręcić, obejrzeć tę działającą Gammę 2, do której jeszcze nie zaglądałem. Sam jestem ciekawy, jaki silnik się w niej znajduje, także to będzie temat najbliższego nagrania. I mam w warsztacie jeszcze paczkę ciągle nierozpakowaną z odkurzaczem Alpha z 1957 roku. Nie wiem, w jakim jest stanie, nie wiem, czy działa i też bardzo się cieszę, że niedługo będę się mógł tym odkurzaczem zająć. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia, do następnego razu.